Zaprezentujemy Państwu obsługę systemu CI, jak należy urządzenie rozstawić, ustawić do pacjenta i rozpocząć pracę. Po wyjęciu urządzenia z kartonu i nałożeniu go na ramię, uruchomieniu za pomocą przycisku u dołu obudowy z prawej strony, uruchamiamy system i pierwszą rzeczą, jaką robimy, to jest ustawienie urządzenia w prawidłowy sposób do naszego użytkownika, do naszego pacjenta. Pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę, jest odległość. Ona powinna wynosić około 70 cm. Tak mniej więcej na oko, nie musimy tego dokładnie mierzyć centymetrem. Dobrze jest wywołać sobie podgląd menu bocznego, ten przycisk z boku, który pozwala nam wywołać podgląd oczu. I tutaj w podglądzie oczu widzimy zielony pasek, to znaczy, że ta odległość jest w tym momencie prawidłowo znaleziona. Tak, jeżeli się odsuwam za blisko, za daleko, to tutaj oczywiście się te kolory zmieniają. Jeżeli pacjent ma przykurcze i głowa jest przechylona, proszę zwrócić uwagę na to, że musimy podążać urządzeniem za głową pacjenta. Dobrą praktyką jest stawanie w tej sytuacji za urządzeniem i znalezienie równoległej płaszczyzny linii oczu i górnej krawędzi. W przypadku, kiedy pacjent ma problemy z funkcjonowaniem jednego oka, możemy włączyć tryb pracy jednoocznej. Albo oko lewe, albo oko prawe. W tym wypadku pracowalibyśmy z trybem jednoocznym tylko oko lewe i przeprowadzamy kalibrację dla tego trybu. Standardowo wykonujemy kalibrację właśnie jeszcze po tym, kiedy znajdziemy oczy użytkownika w tym podglądzie na środku, prawda? Do tego służy ustawienie eye trackera. Nie zawsze jest to domyślnie ustawione, tą pozycję po prostu trzeba znaleźć, tak? I w tym momencie jesteśmy w podglądzie oczu na środku i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia dalszej pracy. W przypadku, kiedy mamy pacjenta w pozycji półleżącej lub leżącej, musimy ustawić urządzenie w warunkach takich, które pozwolą swobodnie pracować z systemem CI. W tym wypadku musimy podnieść urządzenie na statywie. Pacjentka ma obróconą głowę i teraz oczywiście musimy dostosować płaszczyznę ekranu do twarzy pacjentki. Tutaj w podglądzie oczu będziemy widzieli odpowiednie ustawienie. Zależy nam na tym, żeby był zielony pasek i oczy na środku podglądu. I to jest przykładowy setup, ustawienie sprzętu w przypadku pracy z pacjentem, który jest bardziej wymagający.